teraz, to jest ze 3 razy gorzej jak było. O, jak szarpnęło przy ruszaniu, wystarczy, że tylko puściłem o hamulec. Cześć, tu Adam. Cześć, tu Szymon. Witamy na kanale Global Motors, a w tym odcinku kolejna część, już nie będzie to trylogia, bo prawdopodobnie będzie więcej odcinków związanych z Mercedesem za 1 000 000 złotych S63 AMG. Dużo z Was pisało w komentarzach, pytało, co tak naprawdę jest nie tak z tym samochodem, więc pokrótce Wam to wszystko wyjaśnię. W niedługim czasie po odbiorze samochodu Szymon zaczął odczuwać nieprzyjemne wibracje podczas jazdy, czy to na fotelu, czy całą, że tak powiem, karoserią, może brzydko ująć, budą samochodu zaczęło telepać w pewnych zakresach obrotów, po czym udał się z tym problemem do serwisu Mercedesa. Serwis zbagatelizował sprawę, powiedział, że to jest cecha, a nie waga tego modelu. No i zaczęła się cała batalia. Mamy na potwierdzenie tego dokładnie 3 opinie fachowców, rzeczoznawców od naszego ostatniego spotkania, które odbyło się w lecie. Miałem okazję się przejechać teraz tym samochodem i mało tego, do szarpania doszły jeszcze takie rzeczy jak telepanie, stukanie, szarpnięcia przy zmianie biegów, przy dohamowaniach, przy wbijaniu kolejnych biegów, z powrotem jakieś szarpanie, odgłosy. Wada się znacznie pogłębiła, co też jest opisane. Przeprowadziliśmy jazdy porównawcze z Mercedesem, który odpowiada dokładnie temu, czyli też 6.3 AMG i mamy na to też również opinię porównawczą. Pozwolę sobie Wam tutaj przytoczyć kilka słów z tej opinii. Dodajmy, Adam, że to są 2 opinie dotyczące 2 samochodów porównawczych, sporządzone w sumie przez 3 rzeczoznawców. 3 rzeczoznawców. Także przeczytam Wam tylko niektóre wnioski, resztę Wam zamieścimy na ekranie, będziecie sobie mogli to doczytać. Stwierdzono w porównawczym pojedzie żadnych wibracji, szarpnięć podczas zmiany przełożeń przez automatyczną skrzynię biegów oraz innych niepożądanych zachowań pojazdu, które w odczuciu kierowcy mogłyby mieć związek z funkcjonowaniem zespołu napędowego. Podsumowanie: stwierdzona wada, jaka tkwi w badanym pojeździe, w każdej chwili może w sposób nieprzewidywalny ujawnić się, tym samym narażając na bezpośrednie niebezpieczeństwo kierowcę, pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Wada wykryta w pojaździe jest wadą istotną. Mamy na to potwierdzone 3 opinie. Jak się zmieniło stanowisko Mercedesa, czyli serwisu, który na początku to zbagatelizował, powiedział, że to jest cecha, a po zobaczeniu tych opinii tak naprawdę i dopiero po interwencji Twojej zaczęli trochę zmieniać swoje zdanie i no jakby dopiero jak się pogłębiło, to fachowcy odkryli, że faktycznie jest jakiś problem. Tak, po emisji pierwszego filmu nastąpił kontakt z dealerem, który sprzedał nam samochód. To jest Sobiesław Zasada Automotive Kraków. Przedstawiciele serwisu przejechali ze mną łącznie około 600 km tym samochodem. To były różne bardzo wysoko postawione osoby, jeżeli chodzi o serwis, w tym dyrektorzy. Kadra dyrektorska również tym samochodem ze mną jeździła. No i samochód został jeszcze raz poddany weryfikacji w samym serwisie. Została wydana ocena stanu po tych wspólnych jazdach. Także my w tym momencie, pamiętaj Adam, dysponujemy dokumentem wydanym przez autoryzowany serwis obsługi Mercedes-Benz, który potwierdza wszystkie zgłaszane przez nas wady auta. A mimo to sprawa jest niezałatwiona. Dobra, a powiedz mi, ile w sumie pokonałeś kilometrów z rzeczoznawcami, z technikami AMG i ze specjalistami z serwisu Mercedes-Benz? Wiesz co, jeżeli chodzi o wspólne jazdy, czyli rzeczoznawcy plus specjaliści z Mercedes-Benz, Sobiesław Zasada, no to myślę, że to było w granicach 2,5 do 3 tysięcy kilometrów. A jakbyśmy do tego jeszcze dołożyli jazdy do serwisów za granicą, o których wspominaliśmy wcześniej, to myślę, że byłoby to w granicach, nie wiem, 10-15 tysięcy kilometrów. 10-15 tysięcy kilometrów po to, żeby komuś udowodnić, że produkt jest wadliwy. Powiemy Wam jeszcze mało tego, bo też najśmieszniejsze jest to, jak Cię traktowali w Mercedesie, nie? Bo hasła typu, że dyrektor Mercedes-Benz Polska mailowo odsyła Cię z problemem na przykład na infolinię, no to jest jakaś żenada, tak? Dochodziło do takich nieprzyjemnych sytuacji. Opowiedzmy może, bo wiesz, cała procedura gwarancyjna
przy poważniejszych w szczególności wadach wygląda w Mercedesie w ten sposób, że najpierw samochód weryfikuje Ci serwis, potem serwis, mając jakiś większy problem z autem, zgłasza ten problem do importera, czyli do Mercedes-Benz Polska. Wtedy Mercedes-Benz Polska wysyła techników od siebie z Warszawy. I tak miało miejsce. To miało miejsce w naszej sytuacji. No i ci technicy wydają jakiś werdykt i ten werdykt stanowi o dalszym biegu sprawy. W naszej sytuacji właśnie tak było, czyli Mercedes-Benz w Krakowie, dealer Sobiesław Zasada stwierdził, że z samochodem jest problem. Zawezwano przedstawiciela importera, działu technicznego. No i tu się zaczęły problemy, bo dział techniczny Mercedes-Benz Polska, dokładnie w osobie jednego pana, stwierdził, że jest to jednak stan seryjny samochodu, ponieważ jest to auto performance i tutaj ma wszystko trzepać, wibrować, bo to jest AMG. Wibracja to jest uczucie komfortowe, natomiast nie ma nic wspólnego na tym poziomie. Jaki komfortowy, jak wibruje panu, nogi panu całe wibrują i jakby pan jechał na trasie tym autem, to by pan się denerwował, że w zakresie obrotów, w zakresie dopuszczalnych prędkości ma pan cały czas jakieś niepożądane objawy samochodu na podłodze wibracje. Nie denerwuje to pana? Proszę. Nie denerwuje pana takie drganie auta? To znaczy, wie pan, rozumiem, że... No jako kierowcy czy jako pasażera? Drgania na pewno są... Denerwują to pana. Na pewno są drgania irytujące, natomiast wie pan, jest to zastrzeżenie jak najbardziej komfortowe, to ustaliliśmy i nie ma co o tym mówić, tyle że po prostu one mają swoją specyfikę występowania. A wie pan, że ja porównałem dwa identyczne egzemplarze z biegłym sądowym, identyczne. I drugi nie ma tego, a ten ma? Wie pan o tym, czy nie? Nie wiem i ciężko mi jest to potwierdzić. I teraz, wie pan, ludzie mówią, że samochody są... Ale co panu jest ciężko potwierdzić? Przecież to pan mówię, pan nie musi potwierdzać nic. No, pan nie był, ja panu to teraz mówię, prawda? Że ja mam porównane... Przyjmuję to z dobrocią inwentarza, ale nie skomentuję tego, bo no rozumie pan, dwa identyczne samochody, jeden to ma, drugi tego nie ma. Można by zmniejszyć wibrację w tym samochodzie, że tak powiem, zakładając opony, że tak powiem, robiąc troszeczkę porządek z oponami. Ale dobra, nie, chwila. Ale nie, ja pana bardzo proszę, szanujmy się w tej rozmowie. Jakie opony pan chce zmieniać? Jak wibracje są przy napędzaniu auta, to jaki to, logicznie, niech pan to sobie uzmysłowi. Napędzanie, opona to jest zatoczenie odpowiedzialne. Toczenie jest elementem jakby momentu napędzania, ale nie jest... Wibracje się nakładają, proszę pana. Jakie wibracje się nakładają? Które? Od opon z napędowymi, prawda? No ale no to jak pan opony zmieni, to pan napędowych nie usunie wibracji, tylko jakieś... Zmniejszy ich poziom. Ale mi chodzi tylko, proszę pana, o napędowe, o żadne inne mi nie chodzi. A to dopiero pan teraz mi to mówi. Nie, ja to pisałem wcześniej. Ja nie byłem... Mi chodzi o napędowe. Nie byłem uprzejmy się z tym zapoznać, wie pan, ale okej, no... Porozmawialiśmy sobie, stwierdziliśmy, więc... Nie, naprawdę nie jest? Jest pan pewien, że nie jest bardziej niż było? A jak pan to stwierdza, że nie jest bardziej niż było? No właśnie to jest gra odczuć, to jest tak samo jak... To jest odczucie subiektywne tylko, takie A to nie mierzyli panowie wtedy żadnym przyrządem pojawiających się tutaj... Są takie przyrządy do mierzenia, to rozumiem, że panowie mają pomierzone wtedy jeszcze na etapie techników. Nie dokonywaliśmy takich pomiarów, to były subiektywne. Znaczy Mateusz wtedy mierzył z panem... Mierzył, tak? A to już widzę, że nawet panowie nie wiedzą dokładnie co było robione. Nie zdążyliście panowie jeszcze ustalić co było, a co nie. Znaczy wie pan, no zdarzają się, są afery, jak pan poczyta w internecie, to były afery w Stanach, gdzie Mercedes odkupował samochody od klientów, właśnie te silniki. Natomiast wie pan, no to, że u nas się to argumentuje, że tak powinno być. Może jeszcze takie coś nastąpi, my tego nie wiemy, ale na tą chwilę my nie mamy takich informacji, tak? Czyli panowie są kierowcami, są specjalistami, ale informacje o tym, że coś jest wadliwe, musicie przeczytać. Nie czujecie tego sami, No nie, że pan, nie czuje pan tego? No to trzepie. To nie jest wibrator, on trzepie. A ja jadę 121 na godzinę, proszę pana. I pan mi mówi, że to jest normalne w samochodzie tej klasy? To tak jakby pan powiedział, że samochód jest niedopracowany. To jest tak jakby pan dał wizytówkę niedopracowane auto. Kazali nam mówić, że to jest cecha, bo to jest sport. No przecież panowie, kurczę, bądźmy poważni trochę,
trzymam jednostajnie, ja nie szukam tego momentu, jadę po prostu na 9 biegu, który włączył automat. A pan mi mówi, żebym ja sobie przestawił w tryb sport, to wtedy silnik dobierze, czy tam sterowanie dobierze inne obroty. No fakt, dobierze, ale to po co jest ten komfort w tym samochodzie w takim układzie, no nie? Po to, żeby zwiększyć, że tak powiem, uniwersalność tego samochodu. No to mamy 9, 1500. Czuje pan? No tak, Teraz to jest dławienie motoru, tak? Nie, proszę Właśnie pana, no nie jest to dławienie motoru. Jest to dławienie, bo No proszę jest pana, to najniższe przełożenie. nie, najniższe chwila. przełożenie. Przecież jeżeli mamy samochód z automatyczną skrzynią biegów, to jak możemy mówić o dławieniu motoru, skoro to sam automat dobiera ten bieg? Przecież to nie ja dobieram. Wystarczy zmienić na sport i będzie zupełnie inaczej. To auto samo tak wybiera biegi. To nie jest tak, to jest w normalnym ruchu miejskim. Ten samochód, ta skrzynia z oprogramowaniem sama tak selekcjonuje te biegi, że te obroty na poziomie 1000-1200 trzyma, więc samochód praktycznie jadąc po mieście bardzo płynnie w korku jest cały czas wibruje. Mało tego, jak sprawa wygląda teraz, no bo wiemy, mamy opinię serwisu, która najpierw serwis twierdził, że jest cecha, Mercedes-Benz Polska też mu nadał cechę, kiedy tak naprawdę serwis przejrzał na oczy, można powiedzieć, i zauważył tą wadę, to Mercedes-Benz Polska dalej wady nie widzi i mało tego, nie chce nawet się zainteresować tobą jako klientem, który kupił auto za 1 000 000, mają cię gdzieś, nie chcą sprawdzić twojego samochodu. No to jest dla mnie... Dokładnie, a do tego, co mówisz, dodam jeszcze, że ja sam zorganizowałem kilka jazd porównawczych na terenie Polski, na które to jazdy zapraszałem importera, żeby jako klient udowodnić importerowi, że ten samochód jest wadliwy. No bo jeżeli importer nie potrafił ci tego zorganizować, nie? On jednoosobowo stwierdza, wiesz, na odległość, że to jest cecha modelu. Oni specjalnie nawet nie weryfikują, bo 20 minut trwała jazda pana, który weryfikował samochód. 20 minut beze mnie i 20 kolejne ze mną. No to jeżeli, wiesz, opinia jednego pana zamyka cały temat, no to ja, broniąc się niejako jako klient, chciałem pokazać coś, co jest najbardziej wyraźne, czyli porównanie 2 samochodów, tak? No jeżeli podstawiam ci jeden, który telepie, trzepie, a drugi tego nie ma, no to sprawa jest jasna. Wydawałoby się, że jest jasna. No problem tylko w tym, że importer, dział techniczny Mercedes-Benz Polska w ogóle nie jest zainteresowany, to znaczy nie odpowiada na maile w tej sprawie. Kompletnie olewa temat, tak? No i nie porównaliśmy razem. Nie udało się, tylko ja się z drugiej strony też trochę może nie dziwię, że on nie potrafi odkryć takiej usterki, ponieważ ja powątpiałam w to, że technik z Mercedes-Benz Polska też ma samochód AMG. Ja myślę, że on nawet Mercedesem nie jeździ na co dzień. Ale już to jest temat rzeka, bo często takie osoby nie mają styczności z produktem, tak żeby go poznać, ale na jego temat się wypowiadają. A czym pan jeździ na co dzień, jeśli mogę spytać? Chodzi mi o właśnie takie bieżące odczucia, do czego pan jest, do jakiego rodzaju pan jest przyzwyczajony? Jeżdżę klasą V250. Ma pan takie u siebie w samochodzie takie zachowania pojazdu, czy nie? Znaczy ja nie próbuję ich wywoływać, wie pan, więc ja nie mam takich. Natomiast jeżeli bym się uparł, no to myślę, że wiele jest takich samochodów, w których szłoby to bez żadnego problemu większego wywołać. A pokaże mi pan chociaż jeden taki, który będzie miał takie zachowania? Bo ja na przykład klasą V250 też jeździłem i próbowałem wywoływać też i nie da się, bo to jest w tamtym samochodzie nie ma. Bo to jest normalny samochód. Nie jest samochód typu performance usportowiony i tam jeździ się zupełnie inaczej. Natomiast ten samochód, nie można powiedzieć, że to jest normalny samochód. No nie jest wadliwy, proszę pana, jest albo źle skonstruowany, albo źle zaprojektowane. Pan powtarzał i myślę, że to już przyjmijmy do wiadomości, że takie ma pan zdanie i nie ma co. Ja nie zamierzam pana, broń Boże, od pańskiego przekonania odchodzić. To znaczy akurat mieliśmy wzmiankę w rozmowie z tym panem i powiedział, że faktycznie podczas prezentacji modelu miał okazję tym autem przejechać się, nie? Tak. Przejechał 100 km, powiedzmy, czy tam 200? Pewnie 98. Przejechał twoim drugie tyle? Tak. I on stwierdził, że jest okej. I on już jest specjalistą. No. I myślę, że to jest też komunikat do wszystkich osób, które kupują Mercedesa nowego, a w szczególności drogiego Mercedesa. Jeżeli będą mieli jakiś problem, ci klienci z autem, to procedura gwarancyjna jest taka, że nawet jeżeli serwis stwierdzi problem,
To i zgłosi tak ten muszą problem do zapytać centrali, to importera. potem przyjeżdża pojedynczy pan, Który- który po prostu się przejedzie, powie to, co mu pasuje, dosłownie to, co mu pasuje, i to jest cała I weryfikacja. nie wyda opinii żadnej na piśmie od razu, bo ty takiej opinii nie dostałeś oficjalnie podbitej, że tam jest ok. Nie, oczywiście. To jest właśnie kolejna bardzo ciekawa sprawa w całym tym postępowaniu. Mianowicie pan, który zweryfikował nasz samochód, to było około 4 miesiące temu, nie wydał żadnego dokumentu, pomimo tego, że my o ten dokument wielokrotnie się upominaliśmy. Nie wydał żadnego dokumentu, a mimo to ta opinia, no jak mniemam ustna, była podstawą całego stanowiska importera, które trwa do dzisiaj. Stanowiska, zgodnie z którym to auto jest dobre. Czyli może to jest za duże spłycenie, może nie, ale facet, który nie jeździ na co dzień na AMG, na słowo daje opinię, że klientowi, który wydał 1 000 000, nie należy się, nie wiem, roszczenie. A pamiętasz, No co przecież ci to jest opowiadałem? jakaś- Pamiętasz, co ci opowiadałem o tym panu? Jaka była, bo on oczywiście dał sugestię, co zrobić, żeby tutaj nie wibrowało. Właśnie, jaka była sugestia? Pan polecił mi zredukować bieg łopatką. Dynamic Select, prawda? Ma możliwość łopatek pod kierownicą, prawda? Więc te momenty możemy redukować. Tylko jakie to ma znaczenie w kontekście wibracji pojawiających się przy 1500 w trybie automatycznym? Na 9 biegu. Czyli, że ja powinienem łopatkami, czyli żeby S-klasa nie wibrowała, to muszę łopatkami zbijać Nie jest nieustannie? typowa S-klasa. S-klasa to jest S560. No, Natomiast ten samochód to jest S63 AMG, to jest Sabrant Mercedesa i to Okej. jest zupełnie inny samochód. Żeby ten samochód, którym jedziemy, nie wibrował, nie wpadał w wibrację, to ja muszę łopatkami to nadganiać, bo jesteśmy w newralgicznym momencie 1500, bo nie wiem, czy Może dobrze pan zrozumiałem. może pan zmienić, że tak powiem, dynamikę przy przełącznikiem Dynamic Select. Może No pan... mogę, ale ja się pytam, czy ja to powinienem robić, żeby uniknąć tych elementów. To znaczy, Jeżeli pan to zrobi, to pan uniknie. Czy samochodem tym można jeździć, wie pan, tylko na 9 biegu 100 km na godzinę? nie, można na innych też, właśnie, ale po to ma nic się nie taki, dzieje. ale po to ma taki moment. Właśnie, no to jest, wie pan, to samo, wie pan, to samo tylko w drugą stronę. No nie to samo, tylko w Można, drugą no, stronę, bo można. wie pan, samochód w każdym zakresie obrotów zadawanych przez automat powinien być bezbłędny, prawda? W każdym zakresie. To jeżeli coś się dzieje akurat w tym zakresie obrotów, to nie znaczy, że ja ten zakres mam omijać, żeby ominąć problem. No przecież wie pan, to byłoby dziwne co najmniej. Nie, oczywiście, że nie, tylko po prostu można tym autem. Ja na przykład podczas jazdy, jak w Krakowie, wie pan, wjeżdżam z Krakowa, to jak ustawię na komfort, to nie dojeżdżam do Warszawy, tylko w zależności od sytuacji drogowej używam możliwości sterowania samochodów. Na przykład ja tak jeżdżę. Powiemy wam jak leasing, bo najśmieszniejsze jest to, co powiedział ci dyrektor z leasingu, kto to był? Nie, prawnik, przepraszam, tak? Że Tak, tak. Dla nich najlepiej jakby się ten samochód... Pan mecenas z leasingu faktycznie wyraził taką sugestię, że może dobrze byłoby jeździć tym samochodem do Aż się momentu, aż popsuje. się całkiem, nie, powiedział całkiem rozleci. Bo jak się całkiem rozleci, to sprawa jest jasna, nie Tak, trzeba to się nad nią zastanawiać. A w tym momencie, no to wie pan, to jest takie, No, na dwoje babka wróżyła, nie? jeszcze się nie rozleciało, to można jeździć, nie? Tak jest, tak jest. Także to są rzeczy bardzo mocno się nasilające, do tego stopnia, że po prostu samochód jest całkowicie odstawiony, żeby nie spowodować jakiegoś jego totalnego uszkodzenia i wypadku po prostu, nie? I tu... Jest zagrożenie. No zdecydowanie, zdecydowanie. Ja powiedzieć, jeżeli jest takie zagrożenie, to do niczego nie namawiam, bo ja mówię, jeżeli to się nasila, to pojeździć nim jeszcze trochę, niż to się rozsypie po prostu może. Byłoby to rozwiązanie, ale nie mogę namawiać Państwa. I powiemy wam jeszcze jak, bo to jest też bardzo ciekawe i to trzeba uważać, bo i zastanowić się, czy faktycznie wybierając na pewno Mercedesa, skłoniłeś się do tego, że wybierając leasing w Mercedesie będziesz obsługiwany, że to będzie na jednym poziomie, że to jest obsługa profesjonalna, że to jest w jednym miejscu, Tak. ale to też niesie ze sobą takie nieprzyjemne skutki, między innymi jak to, że teraz ciężej Ci jest dojść Twojego roszczenia, ponieważ mało tego, Mercedes-Benz Polska nabrał wody w usta, ale leasing robi bardzo podobnie. Najkrócej rzecz mówiąc, Mercedes-Benz Leasing Polska jest podmiotem finansującym. Formalnie to jest podmiot finansujący, a nie podmiot, który jest częścią sieci dealerskiej w rozumieniu sprzedaży samochodów. Ale w praktyce jest to podmiot, który jest tak ściśle powiązany z samym importerem marki, ja to odczułem na swoim przykładzie, że można powiedzieć, że to jest
kolejny problem na drodze Twoich roszczeń gwarancyjnych. To znaczy, jeżeli masz uszkodzony samochód, to nie tylko musisz przejść dealera, nie tylko musisz przejść leasing. importera, ale musisz jeszcze przejść leasing i właściwie na etapie jakimś ugodowym, przynajmniej na moim przypadku do tej pory, to jest rzecz nie do załatwienia. Nikt po prostu nie jest zainteresowany tym, że masz uszkodzony samochód, nawet jeżeli to jest uszkodzenie, które zagraża Twojemu zdrowiu, życiu i nawet jeżeli to jest samochód za prawie 1 000 000 złotych. Czyli tak, trzeba trzymać kciuki, żeby może się coś, nie wiem, rozleciało w tym aucie, tak mam rozumieć, że tak zasugerował leasing, więc dobrze by było, żeby się coś rozleciało, bo mieli jasną sprawę. Dealer fajnie, bo już stanął na wysokości zadania, teraz tylko trzeba będzie przekonać importera, jak i leasing, że faktycznie te opinie, jak i te wszystkie papiery, może tego tutaj nie widzicie, ale tego jest już naprawdę niezła teczka się zrobiła, żeby po prostu wzięli sprawę w swoje ręce i dlatego udostępniajcie ten film. Piszcie komentarze, nie zostawmy tak sprawy, to nie może być tak załatwione jak jest, bo my chcieliśmy tą sprawę doprowadzić do końca, ale jej się nie da, bo na przykład dochodzi do tego, że leasing nie zachowuje terminów na przykład odpowiedzenia na pisma. Znaczy, wiesz, porządkując jeszcze te relacje między dealerem, importerem a leasingiem, to mamy teraz taki stan rzeczy. Dealer, który mi sprzedał samochód, który no, jest autoryzowanym również serwisem, zweryfikował, zdiagnozował i potwierdził występowanie wszystkich wskazywanych przeze mnie wad w samochodzie. To jest po pierwsze. Skierował się do importera. Importer stwierdził, właściwie w ten sam dzień, też pokażemy dokumenty, że samochód jest Przecież to sprawdzaliśmy, dobry. no to Powołując się na 25-minutową jazdę, która była 4 miesiące wcześniej. który nie ma AMG. Faceta, który jeździ na co dzień vanem. I do tego wszystkiego został włączony leasing w sensie formalnym, to znaczy skierowaliśmy do leasingu formalne żądanie odstąpienia. I właśnie, na tym stanęła sprawa. Jakbyście chcieli wiedzieć, to w tym momencie dealer przyznaje, że jest wada, na Tak. co mamy dokument, a Szymon wystąpił z żądaniem do leasingu odstąpienia od umowy sprzedaży. umowy sprzedaży ze względu na wadę produktu. Formalnie takie żądanie powinno skutkować odstąpieniem, bo leasing nie jest specjalistą. Przecież mamy tu opinię specjalistów, No więc właśnie. jeśli powiedział, no dobra, masz opinię, no to okej, odstępujemy, ale ponieważ Mercedes-Benz Leasing Polska mieści się w tym samym budynku co importer, czyli Mercedes-Benz Polska, to prawdopodobnie panowie przeszli z pokoju do pokoju i ustalili, że w sumie to jest niekorzystne dla grupy, w związku z czym odmówiono mi odstąpienia od umowy sprzedaży. A pamiętajmy, że sprzedawcą był dealer krakowski, który potwierdził wadę, w związku z czym, no sam rozumiesz, jeżeli w tym momencie leasing skierowałby się do dealera z odstąpieniem od umowy sprzedaży, no to sytuacja byłaby bardzo klarowna, bo dealer na ten czas już potwierdził występujące z autem usterki problemy. No ale zblokował to leasing. tak. Na ten moment tak naprawdę to już wszystko. Czekamy na to, jak firma leasingowa, jak i importer opowie się po stronie konkretu, czy naprawiamy. No, naprawić się już zapewne nie da, bo mamy to potwierdzone w opinii, że to jest ciężkie do wykrycia. Jak wykryć nie potrafią, to i naprawić nie będą umieli, no bo proponowali Ci zresztą nabijanie jakichś śrubek na wał, ale to jest temat na drugi odcinek, bo to aż śmiesznie brzmi, żeby coś młotkiem nastukiwali na wał napędowy w Mercedesie. Mało tego, mamy również nagrania z jazd samochodem, gdzie technik poruszał się tym autem i rzucał może mało profesjonalne komentarze, ale to Wam puścimy może w następnym odcinku. Zobaczymy, jak sprawa się rozwiąże na tym etapie. Ja myślę, Adam, że dla każdego, kto kupuje Mercedesa, będzie bardzo ciekawe, w jaki sposób jest traktowany klient, albo komentowany w jaki nawet. sposób jest komentowany, co jest mówione, jak w ogóle wygląda weryfikacja na najwyższym poziomie, bo to jest weryfikacja najwyższego szczebla działu technicznego Mercedes-Benz Polska. Jeśli kupujesz Mercedesa, masz z nim poważne problemy do tego stopnia, że dealer i serwis dealerski nie jest w stanie ich rozwiązać, to dzwonią po ludzi, którzy przeprowadzają tą weryfikację. No myślę, że jakby klienci wiedzieli, w jaki sposób jest przeprowadzana weryfikacja To wielu z Was ich by się samochodów, zastanowiło. to nikt z Was nie kupiłby nowego Mercedesa. Natomiast jeżeli ta sprawa nie zostanie w dalszym ciągu rozwiązana po prostu sprawiedliwie, uczciwie,
to myślę, że zainteresujemy widzów tym, jaki był przebieg Jakie komentarze zdarzeń. jazdy, gdzie jechali sami, bo uszy więdną, nie? Jak się posłucha. A najciekawsze jest to, że potwierdzają, że to auto jest zepsute, nie? Ale może z tym zaczekajmy. Tak, Myślę, że to będzie super ciekawa sytuacja, jakiś niesamowity precedens, bo po prostu my wiemy, że oni wiedzą, że to auto jest wadliwe. Więc zapraszamy Was, śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, zapraszamy na drugi kanał Autodiscover, zostawcie subskrypcję, komentarz i pamiętajcie, udostępniajcie ten film, żeby to trafiło do jak największej grupy ludzi, ponieważ mega pomogliście tym, że udało się znaleźć również osoby zainteresowane tym, żeby udostępnić auta. Z góry tym osobom również dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. I piszcie, jak macie problemy z Mercedesami, może będziemy wspólnie dochodzić swoich praw. No, S6 czy AMG. Do zobaczenia, pozdrawiamy serdecznie, cześć. Cześć. Muszę panu powiedzieć, że to nie jest kwestia nawet stylu, tylko po prostu spokojnego wariantu jazdy i on wtedy automatycznie wchodzi w te obroty. Czyli mówiąc krótko, my mówimy de facto nie o pewnym stylu jazdy, tylko o spokojnej jeździe tym autem, bo tu kierowca aż tyle nie ma do powiedzenia, jest automatyczna skrzynia, cały czas to rozszczepia na przykład. Kierowca nie ma aż tyle do powiedzenia, jest gigantyczny moment. Tyle i po prostu to auto... Ale nie przy 1500 obrotach. Przy 1500 to jest dużo, jak na taki silnik, proszę pana. Jakbym jechał na 800, to byłoby mało. A proszę pana, 1500 to przecież nie porównujmy tego do silników wysokoobrotowych, małolitrażowych jakichś, tylko wie pan, to jest silnik z gigantycznym momentem. To co pan mówi, że 1500 to jest mało? To jest dużo dla takiego silnika. Proszę pana, to jest dużo już nawet dla, jak pan mówi o VC 250, tam jest silnik dwulitrowy, prawda? Dwulitrowy, to już dla tamtego silnika Mercedes tak zestraja silniki swoje, że nawet dla mniejszego silnika dwulitrowego obroty na poziomie 1500 nie są niczym dziwnym i te silniki tak pracują. A co dopiero dla silnika 4-litrowego V8, który ma tak wysoki moment obrotowy, więc nie możemy absolutnie, panowie, mówić o tym, że mamy jakieś niskie obroty, że my mamy do czynienia z jeżdżeniem na niskich obrotach. To są obroty normalne dla tego silnika. Niech pan zobaczy, jak jadę spokojnie nawet po mieście, to ten silnik sam dobiera biegi w taki sposób, że ja cały czas w tych granicach się poruszam. A tych techników AMG wtedy w Bielsku u państwa to było ilu? Jeden był? Niemiec jeden, tak, a tutaj był przedstawiciel właśnie od pana, kolega z działu. A jakieś tam zostawiał on swoje wnioski, tenże technik AMG? To nie nam, to już tutaj... Zostawiał panu? Proszę? Czy jakieś wnioski tego technika AMG z Niemiec były, jakaś notatka, jakiś raport sporządzony po jego wizycie? Mówię o tej wizycie, która miała miejsce zgodnie z informacjami panów w okresie przebywania, na wiosnę, prawda? O to mi chodzi. Czy nie było? Proszę? Czy było jakiś rodzaj To dokumentu? jest nasza komunikacja wewnętrzna, tak, także tutaj... Czyli nie powiecie? Czy nie wiecie? No proszę pana, ja, że tak powiem, nie muszę wszystkich, wie pan, spraw komunikacji wewnętrznej. No wiem, no ale ja rozumiem, że pan nie tak musi. samo jak i pan, jako adwokat wie dokładnie, że tak jest, więc tutaj... Ja, proszę pana, nie mówię, że pan musi, tylko ja pytam, czy pan powie. My nie, że tak powiem, mamy swoją, wie pan, swoje zasady i swoje... Pan też czuje pan z tyłu i pan, bo nie dodawałem... Ja tutaj odczuwam co chwilę te wibracje, to się wszystko kręci wokół tego prądu, tej prędkości obrotowej. Tak, tak. Także to co chwilę występuje, to nie trzeba tego specjalnie szukać. No. Tylko to cały czas właśnie trzymamy się tego prądu. Czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, trudno mi powiedzieć. Nie. To nie jest samochód do jeżdżenia 106 na godzinę w tym momencie. Dlaczego? No to już w każdym zakresie prędkości do jeżdżenia samochodu. Tak? No wie pan, to jest troszeczkę tak jak z butami, prawda? Może mieć pan baletki i silnik na ryby, może pan w gumiakach spróbować zatańczyć balet, prawda?